Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane, w odcinku 101 i dzisiaj mam dla Was fantastyczną grę Interstate 82. Czy fantastyczną? No właśnie nie dla wszystkich. Jest to druga część bardzo dobrze przyjętej gry pod tytułem Interstate 76, o której było w którymś już odcinku To Było Grane. Gdzieś tu w rogu się pojawi informacja, żeby sobie kliknąć ewentualnie, jeżeli chcecie obejrzeć. Interstate 82, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się 6 lat po części pierwszej. Autorzy wprowadzili parę zmian, które niestety wyszły grze na złe. Dostosowali oczywiście grę do nowych warunków, do nowych czasów, natomiast graczom się to nie spodobało. Interstate 76, na chwilkę jeszcze wróćmy, było grą, w której sterowaliśmy samochodem poprzez parę misji. Tam była całkiem niezła linia fabularna, gdzie ginie siostra niejakiego Groove Championa, niejaka Jade, i Taurus, taki czarnoskóry bohater, postanawia znaleźć jej brata, Groove'a Championa, i nauczyć go prowadzić i walczyć w samochodzie, aby dokonał zemsty na, tam nie wiem jak on się nazywał, na tym gościu, który zabił tą jego siostrę. Całość działa się w alternatywnych latach 70., w których nie skończył się kryzys paliwowy i paliwo jest droższe, można powiedzieć, od złota. Samochody, które poruszają się po bezdrożach, są wyposażone w potężne karabiny, rakiety i walczą z każdym napotkanym innym uczestnikiem drogi. To troszkę taki Mad Max przeniesiony w lata 70. Zachwycała przede wszystkim gra w Interstate 76, zachwycał fantastyczną muzyką funkową, to raz, niesamowitym klimatem, ale też bardzo specyficznymi cutscenkami, których estetyka będzie jedyna w swoim rodzaju. W żadnej innej grze tego nie powtórzą, mianowicie, aby twórcy chyba doszli do wniosku, że nie ma sensu tworzyć realistycznych postaci renderowanych, bo i tak wtedy technologia nie była na tyle ogarnięta, żeby te postacie jakoś wyglądały, by po prostu wyglądały pokracznie, więc zdecydowali się stworzyć, można powiedzieć, takie surowe modele, nieoteksturowane, i takie wrzucić do cutscenek. I szczerze mówiąc, efekt przerósł chyba twórców, bo nie dość, że wyglądało to całkiem spoko, to jeszcze bardzo dobrze łączyło się z samą estetyką i grafiką gry, nie odstawało jedno od drugiego i było to naprawdę bardzo, bardzo spoko. Jedną z ważniejszych cech Interstate 76, której Taurus powiedział Groove Championowi: nigdy, przenigdy nie wychodź z samochodu. I faktycznie w grze nie można było wysiąść z samochodu. Mieliśmy tylko jeden samochód, który się nazywał Piranha, który mogliśmy upgrade'ować, naprawiać i którym graliśmy kolejne misje. Niestety przy Interstate 82 wiele z tych elementów poszło do kosza. Dlatego ta gra jest tak różna od części pierwszej i myślę, że też dlatego graczom tak bardzo nie przypadła do gustu. Przede wszystkim zacznijmy od tej najbardziej takiej prostej, może nie prostej, ale tej rzeczy, która wyróżniała Interstate 76, czyli cutscenek. W Interstate 82 postawiono już na ładnie renderowane cutscenki i na tamte czasy muszę przyznać, że 99 rok wyglądały one naprawdę dobrze. Jak na 99 rok wyglądały one naprawdę dobrze i tutaj puryści oczywiście powiedzieli, że to już nie to samo co w Interstate 76, ale bardzo dobrze zostały tutaj one, bardzo dobrze wyglądały. Mało tego, gra fantastycznie oddaje klimat lat 80. Jest to druga, w mojej opinii, dobra gra, która oddaje fantastycznie klimat lat 80. Pierwsze Vice City, druga gra w mojej opinii to właśnie Interstate 82, wiem tu teraz, a Blue Dragon. Blue Dragon dla mnie w ogóle nie oddaje lat 80., pomijam tą grę całkowicie. Chodzi o klimat lat 80., to Interstate bardzo fajnie oddaje właśnie te czasy pod kątem estetyki. Jest taka scena w cutscence początkowej, kiedy Taurus budzi się w swoim mieszkaniu, pada deszcz, ma jakieś tam na ścianach coś, mu wiszą jakieś takie wachlarze chińskie czy japońskie. I to jest ta scena to jest kwintesencja lat 80. Sposobu aranżacji wnętrz i pewnych takich scen z filmów, które zostały właśnie w tej jednej scenie, w mojej opinii, idealnie uchwycone. Fantastyczna sprawa.
I to jest właśnie ten, oprócz tego oczywiście idiotyczne fryzury, kolorowe garnitury, jakieś w ogóle przedziwne okulary. To wszystko zostało oczywiście tutaj zawarte, to co było takie kultowe w latach 80. W latach 70. oczywiście przy Interstate 76 też zachowano tą modę lat 70., czyli koszule z gigantycznymi kołnierzami, afro, to było naprawdę dzwony, to było tam też zawarte, natomiast tutaj faktycznie udało się przenieść ten klimat lat 80. Kolejną bardzo ważną rzeczą, która się zmieniła, czyli to, co powiedział Taurus do Groove'a, nigdy nie wychodź z samochodu. W Interstate 82 można było wysiąść z samochodu i można było wsiąść do innego samochodu. Można powiedzieć, że to było takie troszkę uproszczone GTA, mocno uproszczone. Postać faktycznie mogła wyjść, wtedy sterowaliśmy samą postacią, mogliśmy wsiąść do innego samochodu, jeżeli stał gdzieś zaparkowany na poboczu i od tej pory kontynuować grę tym samochodem. Uległo uproszczeniu zarządzanie całym samochodem. W Interstate 76, pomimo że mieliśmy tylko jeden samochód Piranie, fajnie tam było rozwiązane to, że mogliśmy ten samochód naprawiać, instalować różne uzbrojenie. Tutaj jest to prostsze. Mamy pewne sloty, które możemy uzupełniać, ale zabrakło na przykład tego, że podczas grania, gdy graliśmy w Interstate 76, mogły psuć się poszczególne elementy samochodu. Mogło pęknąć koło, mogło paść zawieszenie. Tutaj mamy tylko jeden pasek energii, który gdy zejdzie do zera, samochód wybucha. Mocne uproszczenie. O ile w Interstate 76 można by było w pewnych słowach powiedzieć, że to była taka symulacja ze strzelaniem, no bo tam to sterowanie samochodem było całkiem niezłe, o tyle w Interstate 82 bardziej przeszło to w tryb arcade'owy i bardzo mocno nawiązywało do innej gry, którą może niektórzy znają, Twisted Metal, bo właściwie sama rozgrywka, sama mechanika jest bardzo zbliżona do Twisted Metal. W Interstate 76 była jeszcze jedna fantastyczna rzecz, którą wszyscy pokochali. Gdy wrogi samochód miał już mało energii, mogliśmy obrócić się Groove'em Championem przez boczną szybę i strzelać do niego z pistoletu ręcznego. Jeżeli trafiliśmy, zabijaliśmy kierowcę, było to słychać po tym, że jego głowa opadała na klakson i było słychać wtedy dźwięk klaksonu. Był to fantastyczny element, ale też miał pewne założenie strategiczne, ponieważ gdy taki samochód, ponieważ po każdej walce mieliśmy takiego gościa, który się nazywał Skitter, który zbierał te wszystkie rozwalone samochody, no i jakby przerabiał je na własne części do naszego samochodu. Jeżeli samochód wybuchał, no to te części były mniej warte, ale jeżeli udało nam się tak, że zabiliśmy kierowcę, a samochód pozostał nietknięty, no to te części miały o wiele większą wartość. Tutaj niestety w ogóle tego nie ma. Zrezygnowano z tego elementu, który był takim dosyć kultowym, można powiedzieć, elementem w Interstate 76. Nie ma tego strzelania przez boczną szybę. Z racji tego, że jest więcej samochodów, zrezygnowano też z trybu pierwszoosobowego, gdzie widzieliśmy kierownicę. W Interstate 76 widzieliśmy kierownicę. Tutaj oczywiście tego nie ma, ale kładę to na karb tego, że gra miała więcej samochodów, no prawdopodobnie byłoby więcej pracy, żeby te wszystkie wnętrza tych samochodów, tych pojazdów oddać. Oczywiście zmieniła się też muzyka. Funkowa muzyka zastąpiona muzyką z lat 80. Chociaż soundtrack jest całkiem niezły, ale w mojej opinii nie jest aż tak dobry jak w Interstate 76. Ta muzyka funkowa z Interstate 76 to absolutne mistrzostwo świata. Na koniec jeszcze ciekawostka. Taurusowi podkłada głos niejaki pan Eagles. Nie wiem, nie pamiętam jak on ma na imię, nieistotne. Ale jest to głos, który w mojej opinii jest najbardziej czarnym głosem, funkowym głosem, jaki w życiu kiedykolwiek słyszałem. Nawet Samuel L. Jackson nie ma startu do Eaglesa, gdy podkłada głos Taurusowi. Wystarczy posłuchać, aby zrozumieć. Jest to niesamowity w ogóle, jak udało mu się uchwycić czarnoskórą postać, która mówi ze specyficznym akcentem, ze specyficznym taką intonacją. To jest w mojej opinii Taurus i jego sposób mówienia to jest kwintesencja lat 70. i takiego funku. Oczywiście w latach 80. czy też tutaj on mówi dokładnie tak samo, ale cieszy to, że podkłada głos ten sam aktor, czy też ten sam aktor dubbingowy, czyli Eagles. Co ciekawe, Eagles, nie wiem jak ma na imię, także będę mówił Eagles,
jest weteranem, jeżeli chodzi o gry wideo i podkładał głos w ogromnej ilości produkcji, m.in. w Metal Gear Solid. Ale ciekawostka, jest to facet, który podkłada głos masce Aku Aku w Crashu Bandicoocie i również podkładał w Insane Trilogy jako właśnie ta maska Aku Aku. To jest jego głos, to jest właśnie Torus z Interstate 82 i 76. Ale oprócz tego cała masa seriali, Batman, przeróżnych gier. Polecam sobie zobaczyć na IMDb, bo naprawdę tam ten facet przerobił trochę tych gier. Oj, przerobił. Ale jest to bardzo specyficzna barwa głosu. Jest to jeden z aktorów dubbingujących gry, który dla mnie jest najbardziej rozpoznawalny. Ja na przykład jak gdybym w jakiejś grze wystąpił Nolan North, to nie wiem czym go pozna. Ale Eaglesa poznałbym od razu. Jest niesamowicie czarny, funkowy głos, który jest fantastyczny. No muszę przyznać, że tutaj jest dobrane to idealnie. Okej, pogadałem o różnicach. Jeszcze co prawda nie wszystkich. Bo też oczywiście do przodu poszła grafika. W Interstate 76 gra była mocno, nawet nie była za bardzo teksturowana, tutaj już dodano refleksy, było ładniejsze tekstury, widać, że tutaj to wszystko poszło do przodu. Ale opowiedzmy o fabule, bo może te różnice już opowiedziałem, natomiast fabuła jest w pewien sposób kontynuacją Interstate 76, chociaż tak jak mówię, dzieje się 6 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Groove Champion zrezygnował z jeżdżenia samochodem, z bycia takim road killer. Gdzieś tam mieszka w jakiejś kanciapie i zostaje porwany. Poszukuje go jego druga siostra, która nie mogąc go znaleźć, zwraca się do Taurusa, żeby pomógł jej znaleźć brata. Gdzieś tam pojawia się oczywiście ponownie Skitter, pojawiają się wszystkie postacie z części pierwszej i przez 15 albo 16 misji trafiamy na dosyć spory tutaj spory taki twist fabularny, w który są zamieszani jacyś w ogóle najwyżsi urzędnicy w państwie. Natomiast różnica jest taka, że w mojej opinii pozytywna, chociaż wydaje mi się, że wielu graczy nie odbiera tego pozytywnie, że starano się zrobić tak, żeby każda misja w Interstate 82 była troszkę inna. W Interstate 76 były różne misje, ale one były do siebie zbliżone. Tutaj mamy naprawdę przeróżne misje. Raz uciekamy przez obławą policyjną, cały czas pod odstrzałem. Innym razem ktoś z jakiegoś ogromnego działa, który jest gdzieś tam na orbicie, strzela do nas, a my musimy wymijać ten laser i też gdzieś tam uciekać. Oczywiście są kultowe pojedynki. Ponadto to, że Taurus może wysiąść z samochodu, dodaje to nowy element w mechanice rozgrywki. Także wydaje mi się, że sporo rzeczy poszło na plus, ale tych rzeczy, które według graczy poszły na minus, było za dużo. Ja tego nie odczuwam tak. Ja muszę przyznać, że Interstate 82 mi się niesamowicie podoba. Nie jest może lepszy od 76, ale bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba i bardzo cenię sobie tą grę, ale wiem, że wielu graczy odrzuciła ta przepaść pomiędzy tymi dwoma częściami, nie tylko pod kątem graficznym, ale i pod kątem mechaniki. Natomiast sama gra, widać, że tutaj tak jak ta grafika poszła do przodu, starano się naprawdę tutaj dodać mnóstwo elementów, troszkę tak iść z duchem czasu, ale graczom się to nie spodobało z jakiegoś powodu i Interstate 82 jest dzisiaj grą dosyć zapomnianą przeróżnych właśnie powodów, a szkoda, bo jest to naprawdę w mojej opinii fantastyczny tytuł. Z nowości jeszcze, które nie wspomniałem w Interstate 82, to oczywiście możliwość skinowania samochodów, tworzenia własnych skinów, ale to co jest ciekawe to to, że istnieje do dzisiaj gigantyczna fanbaza graczy w Interstate 82, którzy do dzisiaj grają po sieci, bo z tego co wiem, nie grałem po sieci, ale z tego co czytałem, Interstate 82 ma szalenie fantastycznie grywalny kod sieciowy, gdzie pojedynkują się samochody między sobą. Podejrzewam, że to działa troszkę jak na zasadzie Twisted Metal, czyli mamy arenę, gdzie spotykają się grupy samochodów walczących ze sobą, ale jest to chyba na tyle dobre prawdopodobnie, że do dzisiaj gracze grają, do dzisiaj wydają jakieś fanowskie patche, upgrade'y i to jest miłe, to jest naprawdę fajne. Nie wydaje mi się, żeby ta fanbaza była jakaś tak okrutnie duża, ale
Bez problemu znajdziecie tą grupę na Facebooku i można sobie tam poczytać, że naprawdę nawet do dzisiaj cieszy się ona dosyć sporym zainteresowaniem, jak na grę, która posiada już 18 lat. No to jest spore w mojej opinii osiągnięcie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o tych graczy spoza tej fanbazy, no to gra troszkę zapomniana. Bardzo mnie zawsze boli to, że ta gra jest zapomniana, bo to jest naprawdę fantastyczny tytuł, a jeszcze chętniej bym zobaczył kolejną część, co chyba się już nigdy nie stanie, chociaż to jest Activision. Activision ostatnio ładnie remasteruje Call of Duty, Crasha, hej Activision. Przypominam, że Interstate też by się chciał doczekać, nawet nie remastera, ale kolejnej części w latach 90. Grałbym jak zły po prostu, grałbym jak zły. Okej. Zobaczmy, co jest w środku. Jak widzicie, grę mam zafoliowaną i po części dlatego to było powodem, że tak troszkę niechętnie chcę ją rozpakowywać, powiem wam. I dlatego zwlekałem, dlatego dopiero w 101 odcinku dopiero dorosłem do tej decyzji, żeby tą grę rozpakować. I nadal mam pewne wątpliwości, bo ta gra jest naprawdę dosyć sporo warta i rzadka. Bardzo ciężko kupić Interstate 82 w Big Boxie, ponieważ ona nie sprzedała się w jakiejś ogromnej ilości egzemplarzy i mało kto tą grę posiada, a jeszcze posiadanie jej zafoliowanej to jest w ogóle już jakiś taki, można powiedzieć, taki święty grealik. Ale rozpakuję ją dzisiaj dla was, nie ma problemu. Zobaczymy, co jest w środku. Trudno. Właśnie wartość tej gry spadła o 50% prawdopodobnie, albo i więcej, jak już nie jest w folii. Ale to nic, to nic. Warto dla tego 10 000 wyświetleń zrobić taką rzecz. Okej, pudełko nie jest jakoś specjalnie zachwycające. Jest to jedno z tych pudełek, które różniły się od na przykład gier typu Wing Commander, gdzie było takie pudło z bardzo grubej tekstury. Tutaj widać, że mamy nakładkę z cienkiej tektury. W środku pewnie jest takie brązowo-tekturowe pudełko. O, właśnie. Wyjmę. Ok, z jakimś takim numerem. Nie wiem, co ten numer oznacza. W środku podejrzewam, że będzie skromnie. Manual Interstate 82. Manual zawierający jakieś też informacje na temat gry, na przykład mamy tutaj listy, siostry Gruwa Czempiona, niejakiej Sky. Oczywiście informacje na temat jak odpalić, samochody jakie występują w grze, wszystkie opisy broni. A co ciekawe, na samym końcu instrukcji mamy całą klawiszologię. Jak widzicie, to trochę tak jak w symulatorach, cała właściwie klawiaturka obstawiona. Ale tak to wtedy było. Dalej mamy oczywiście niewypełnioną kartę rejestracyjną, którą możemy wysłać do Activision. Może wyślę, to im się przypomni, że przyjdzie i przecież mieliśmy Interstate jeszcze, może zrobimy remaster albo może kolejną część. Bo jeszcze widzę, że tutaj ktoś wysłał. Nawet słuchajcie, sama okładka jest biedna, bo nie ma nawet przedniej okładki. Z tyłu jest koszulka, ale z przodu niestety okładka jest taka... Nie ma okładki z przodu. To jest trochę taka bieda, muszę przyznać. Pudełko chyba... Oj, pudełko nawet się złamało. Chyba już za długo leżało. Nieotwierane i pudełko się złamało. No okej. Jak widzicie, odpadło. Odpadł mi zaczep. Także bardzo skromnie, bardzo skromnie. Natomiast czy warto dzisiaj zagrać? W mojej opinii tak. W mojej opinii warto zagrać w Interstate 82, bo to jest nadal fantastyczna gra. Nie każdemu to przypadnie do gustu, wiele odrzuci, dosyć prosta i umowna grafika, ale można się w tą grę wciągnąć. Nie mogę powiedzieć, że wszystkich ta gra wciągnie, bo nie jestem w stanie powiedzieć, jak zareagują na nią gracze młodsi. Natomiast jest to nadal dobra gra z całkiem ciekawą fabułą, fajnymi pomysłami, ale warto zagrać przed Interstate 82 w Interstate 76, aby zobaczyć, jak te gry się zmieniły na przestrzeni lat i samą sobie wyrobić opinię, która z tych gier jest lepsza. Oczywiście brakuje nam jeszcze jednej gry, właściwie to dwóch gier z tego uniwersum, czyli Vigilante 8, które pojawiło się na PlayStation, i Nitro Riders, czyli dodatek fabularny do Interstate 76, którym zajmiemy się w późniejszym okresie. Nie zapomniałem o tych grach, one też się oczywiście pojawią. Natomiast Interstate 82 w mojej opinii fajny tytuł, nadal warty zagrania i poznania. Zwłaszcza, że to jest gra dosyć zapomniana, a szkoda, że została zapomniana, bo to jest naprawdę fajny tytuł i pomimo mankamentów
które ciążyły na sequelu. Nadal jest to bardzo dobra gra i za pierwszym razem, gdy grałem, byłem zachwycony i teraz grając, ponownie robiąc gameplay, nadal byłem zachwycony, nadal mi się niesamowicie ta gra podoba. Chyba to przez ten głos Taurusa, po prostu będę go sobie puszczał do spania na komórce, jest taki po prostu, chciałbym mieć taki głos, takiego funkowego murzyna z afro. No jeszcze afro to może jeszcze głosu nie zmienia, ale afro jeszcze mogę mieć. Okej, dobra, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.